W moim ogrodzie pod Sztokholmem posadziłem kilka krzaków porzeczek. I każdego lata, kiedy dojrzewają, przypominają mi one krajobraz dzieciństwa, szczęśliwego jak na tamten czas. W takim małym miasteczku w Szczegomiu była stacja kolejowa, na którą dotarli moi rodzice z Rosji, z Uralu. A więc wybieram się jeszcze raz na tę stacyjkę w tym miasteczku, żeby opowiedzieć historię Żydów na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Do czasów hitlerowskich mieszkało w Breslau ponad 23 000 Żydów niemieckich, kilka tysięcy Żydów na paszportach polskich oraz Polaków. Po II wojnie światowej w 1946 roku przybyli tu, na tę ziemię, Żydzi z obozów koncentracyjnych oraz z ziem zabranych Polsce przez Związek Radziecki. Była to największa w Europie oaza ocalonych z Holokaustu. 90 000 Żydów zamieszkało w ponad 40 miasteczkach Dolnego Śląska, a 17 000 w samym Wrocławiu. Teraz w kilku miastach na Dolnym Śląsku żyją pojedyncze rodziny. We Wrocławiu jest około 100 osób. 1/3 z nich nie wychodzi z domu. Nie mają jak i nie mają często z kim. Rabiemu Dawidowi o miłym głosie, synowi rabiego Sarszalona, niech dusza jego będzie węzłem życia. A oto nagrobek, najstarszy w Europie, z 1203 roku, pieczołowicie przechowywany w Muzeum Miejskim Miasta Wrocławia. Żydzi, dyskryminowani w Niemczech przez setki lat, bez prawa osiedlania się tam, gdzie chcieli, bez prawa do studiów, obkładani zawsze dużymi podatkami, poddawani brutalnym pogromom. Żyli na tej ziemi, bo własnej nie mieli. W 1453 roku do miasta przybył Jan z Kapistranu głosić kazania w obronie wiary. Inkwizytor generalny, później został świętym katolickim, patronem prawników. Nawoływał do niszczenia duchowo niebezpiecznych przedmiotów. Jego płomienne mowy porywały tłumy do tego stopnia, że 22 lutego 1453 roku na Placu Solnym mieszczanie spalili lusterka i szachy oraz inne gry, a potem spalono na stosie 27 wrocławskich Żydów. Poćwiartowano 14, 20 ochrzczono pod przymusem, a dzieci do lat 7 odebrano rodzicom i przekazano chrześcijanom. Resztę wygnano z miasta. Po stuleciach nietolerancji, pogromów i podziałach w sprawach obyczajowych i religijnych nagle pojawiły się filozoficzne myśli zakładające integrację ze społeczeństwem chrześcijańskim i emancypację w dobie oświecenia. W XIX wieku ten gwałtowny wybuch integracji, począwszy od tego edyktu emancypacyjnego z 1812 roku, równającym Żydów względem prawa, zaowocował powstaniem bardzo silnej gminy, widocznej w krajobrazie europejskim. Żydzi niemieccy, zawsze u siebie i zawsze obcy. Wypędzani z Niemiec wielokrotnie, zawsze wracali, licząc, że kiedyś będą tacy jak inni. Chcieli dawać tej ziemi to, co najlepsze, najmądrzejsze,
a ziemia ta ich odrzucała. Jednak zostawili więcej niż zabrali ze sobą. Może nawet więcej niż mieli. We Wrocławiu znajdowała się jedna z najpiękniejszych synagog w Europie przed II wojną światową. Hitler kazał ją zburzyć. Pełni inwencji w gospodarce, w nauce i kulturze. Wierzyli w zgodę i w budowanie, a nie w niszczenie. W szacunek do umiejętności, wiedzy i zaradności, a nie pogardę wobec wytwarzania dóbr. Popatrzmy na tę fabrykę w Kamiennej Górze, kiedyś Landeshut, 60 km od Wrocławia. Falk Valentin Grünfeld założył tutaj najnowocześniejszą wówczas fabrykę tekstylną i pierwszą w Niemczech firmę wysyłkową. Takich i większych fabryk było na Dolnym Śląsku wiele. 5 laureatów Nagrody Nobla pochodzenia żydowskiego wydał Dolny Śląsk. Paul Ehrlich otrzymał Nobla w dziedzinie medycyny w 1908 roku. Fritz Haber w dziedzinie chemii w 1918 roku. Otto Stern w dziedzinie fizyki w 1943 roku. Max Born w dziedzinie fizyki w 1954 roku. Reinhard Selten w dziedzinie ekonomii w 1994 roku. Żydzi niemieccy nigdy nie stali z boku. W strachu przed odrzuceniem przyjmują zwyczaje, styl życia i wartości panujące w niemieckim społeczeństwie. Oto rodzina Philipsbergów. Z ich wszystkich zagładę przeżyje 2. Wierząc w sprawiedliwość, angażowali się w życie polityczne. Tutaj przyszedł na świat twórca niemieckiej i europejskiej socjaldemokracji, adwokat Ferdynand Lassalle, działacz społeczny. Jego ojciec Hyman Lassalle zasiadał w Radzie Miejskiej Breslau. Hitlerowcy zdewastowali jego nagrobek i dopiero po wojnie został odrestaurowany staraniem Polskiej Partii Socjalistycznej. Mówi się, że Lassalle uratował całą tę unikalną na skalę europejską nekropolię przy ulicy Ślężnej, ponieważ władza komunistyczna chciała ten cmentarz zaorać i zbudować w tym miejscu domy dla studentów. Dopiero młody polski naukowiec Maciej Łagiewski zwrócił uwagę, że socjaldemokraci niemieccy nie będą z tego powodu zadowoleni. Cudem ten zabytek uratowano od kompletnej dewastacji. Na tym samym cmentarzu pochowano rodziców Edyty Stein, Żydówki, która została katolicką zakonnicą, znaną jako święta Teresa Benedykta od Krzyża, zamordowana w Auschwitz. W 1999 roku ogłoszona przez papieża Jana Pawła II patronką Europy. Na Dolnym Śląsku i w samym Breslau działały dziesiątki organizacji, towarzystw literackich, teatralnych i muzycznych. Istniało największe w Niemczech seminarium kształcące rabinów i nauczycieli, najnowocześniejszy szpital w Niemczech. Nie zapominano o ludziach w potrzebie. Wydawano książki i gazety. Toczyły się bujne dyskusje filozoficzne i religijne. W Breslau narodziło się nowoczesne spojrzenie na judaizm. Jego prekursorem był Abraham Geiger, twórca judaizmu reformowanego, przeciwnik ortodoksji, rzecznik równouprawnienia kobiet. To on wprowadził muzykę organową do synagogi, język niemiecki do modlitwy. Wuj Feliksa Mendelssohna miał hutę szkła w Dusznikach-Zdroju, gdzie latem przebywał młody kompozytor. Już jego ojciec przechrzcił się i przeszedł na protestantyzm, ale to nie pomagało Mendelssohnowi w karierze. Wielu zazdrościło mu talentu. W Dusznikach-Zdroju grał na tym samym fortepianie co Chopin, którego znał i często grał jego utwory. Pomnik Mendelssohna w środku miasta w Lipsku zniszczyli w 1936 roku faszyści. Odrestaurowano go dopiero w 2008 roku. Hitlerowski Instytut Muzyki umieścił Mendelssohna na liście zakazanych kompozytorów razem z jego marszem weselnym. Zalecano granie
Ryszarda Wagnera. Poświęcali Żydzi dla niemieckiej Heimat swój talent i umiejętności. I życie również. Na frontach I wojny światowej 100 000 żołnierzy niemieckich było pochodzenia żydowskiego. 12 000 zginęło. 2000 awansowało na wyższe stopnie oficerskie. Doktor wojskowy Salo Działoszyński zginął śmiercią bohaterską w 1914 roku w Belgii. Został odznaczony Krzyżem Żelaznym, najwyższym odznaczeniem wojskowym. Część jego rodziny w czasach hitlerowskich uratowała się, emigrując do Brazylii. Oto dom towarowy jego ojca w Kłodzku, wtedy Glac, dzisiaj sklep z odzieżą. W Wińsku, kiedyś Winzig, urodził się Max Schlesinger, żołnierz wrocławskiego pułku grenadierów imienia Fryderyka Wilhelma II. W 1893 roku, w wieku lat 23, popełnił samobójstwo z powodu antysemityzmu przełożonych w wojsku. Oto jego nagrobek w kształcie ściętego drzewa. Wraz z przejęciem władzy przez Adolfa Hitlera antysemityzm osiągnął swoje apogeum. W 1933 roku w Breslau, gdzie obok Niemców żyli dotąd spokojnie Żydzi, Polacy i Czesi, w wyborach do Reichstagu NSDAP zdobyła 43,5%. Był to trzeci wynik w kraju. Kulminacja antysemityzmu nastąpiła w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku, w tak zwaną Noc Kryształową. Spalono wtedy lub zniszczono 260 synagog. Aresztowano 20 000 Żydów. Zbezczeszczono prawie wszystkie cmentarze. Przed 1938 rokiem Niemcy opuściło już 170 000 Żydów. Zostali ci, którzy nie docenili zagrożenia. W 1941 roku rozpoczęły się deportacje do obozów koncentracyjnych. Do Auschwitz, Dachau, Theresienstadt oraz do Gett, do miast na wschodzie Rygi, Kowna, Mińska. Wielu trafiło do Gross-Rosen koło Szczegomia albo do jednej z jego 100 filii. A oto plac deportacyjny przy ulicy Wodkowica we Wrocławiu. Zanim deportowano Żydów do obozów zagłady, pognano ich w Breslau do ciężkich prac. W 1944 roku Hitler ustanowił Festung Breslau, twierdzę Wrocław. Miasto, które za wszelką cenę miało bronić przed marszem Armii Radzieckiej w stronę Berlina. Stalin posyłał wtedy na Breslau 750 samolotów. Walka toczy się o każdy dom. Miasto zostaje zniszczone w 70%.
12 niemieckich kobiet po kilku tygodniach bombardowań wywiesiło w oknach białe flagi. Gestapo zdążyło je jeszcze rozstrzelać. W tym domu 6 maja 1945 roku podpisano kapitulację Breslau. Po wojnie nastąpią największe przesiedlenia w historii Europy. Miliony obywateli Rzeszy przesiedlono do Niemiec. Do miast Dolnego Śląska i Wrocławia przybyli nowi mieszkańcy z różnych regionów Polski, z terenów zabranych przez Stalina, z obozów i niewoli niemieckiej. Przybyli też ocaleni Żydzi. Zapełnili niespalone synagogi, zaczęli od nowa życie razem z Polakami. Z 3,5 miliona polskich Żydów uratowało się tylko 250 000. 90% zamordowano. Około 90 000 osiadło w 35 miasteczkach na Dolnym Śląsku i 15 000 we Wrocławiu. Będzie to największa w Europie enklawa uratowanych z Holokaustu. Jest takie miasteczko. Kiedyś nazywało się Strygał, a po II wojnie światowej Strzegom. 56 km od Wrocławia. W tym miasteczku jest kościółek świętej Barbary. To XIV-wieczna synagoga zamieniona na kościół po wypędzeniu Żydów z miasta w 1455 roku. Jest to też jeden z najstarszych synagogalnych zabytków w Polsce. O tym, że to była kiedyś synagoga, nie wiedziało nawet 500 Żydów, którzy zamieszkali po wojnie w Szczegomiu. To mój ojczym, Grzegorz Kantor z Kołomyi. Jego cała 9-osobowa rodzina zginęła. Sam uratował się w lesie pod Modlinem, służąc jako podoficer w Wojsku Polskim w 1939 roku. Po wojnie otworzył razem z panem Ledermanem z Wilna, biegłym w czytaniu Tory, i jego żoną Idą, gotującą najlepszą rybę po żydowsku, burznicę na parterze zwykłego niemieckiego domu, kiedyś przy Wilhelmstrasse, po wojnie już na ulicy Dzierżyńskiego. Wyrastałem w tym miasteczku, do którego przybyli moi rodzice z Uralu, w tym domu, dzisiaj przy ulicy Paderewskiego 33. W 1968 roku, po tzw. wypadkach marcowych i rządowej kampanii antysemickiej, zmuszono do wyjazdu 17 000 Żydów polskich. Pojechałem wtedy pożegnać się z tym miasteczkiem. Nie mieszkałem w nim od 15 lat. W 1968 roku w Szczegomiu mieszkały już tylko 3 rodziny żydowskie. Do tego miasteczka wróciłem po 20 latach. Przez ten czas nie wpuszczano Żydów polskich do kraju, nawet na groby rodziców. Nie byłem na grobie mojej matki na cmentarzu żydowskim we Wrocławiu przez 20 lat. Kiedy w czerwcu 1989 roku przyjechałem do Szczegomia, w mieście już nie było ani jednego Żyda. Został tylko ten piękny krajobraz. Maki i chabry, drzewa czereśni i krzaki porzeczek. Te dzieci też się uratowały. Były schowane w bunkrach leśnych. Tutaj pozują do fotografii na ulicy Włodkowica we Wrocławiu. Życie żydowskie nie było łatwe. Rodziny rozbite. Wszyscy przyjechali do Wrocławia prawie goli. Cały ich majątek został skonfiskowany, spalony lub zagrabiony.
Tutaj stoją w kolejce po paczki żywnościowe i odzież, które przysłały zachodnie żydowskie organizacje charytatywne. Na Dolnym Śląsku żyli Żydzi zwyczajni i piękni w swojej prostocie. Cieszyli się, że żyją. Ich największą troską było to, żeby dzieci dobrze się uczyły i nie były głodne. Szli razem z Polakami o 7 rano do pracy w fabrykach i spółdzielniach. Jedna z żydowskich kobiet jest w Wałbrzychu tramwajarką. Są też górnicy i rolnicy. Powstało ponad 70 spółdzielni pracy. Jedną z nich, która produkowała meble, założył mój ojciec w Szczegomiu. Przy ulicy Włodkowica powstał gmach Komitetu Żydowskiego. Tutaj zorganizowano też stołówkę, burznice, bursy dla młodzieży. A na Uniwersytecie Wrocławskim działali profesorowie pochodzenia żydowskiego. Pracował lekarz-naukowiec Ludwik Hirschfeld, twórca polskiej szkoły immunologicznej, bakteriolog, którego kandydaturę na Nobla zatrzymali komuniści. Wykładał sławny na całym świecie matematyk Hugo Steinhaus. Pod koniec 1946 roku działało 21 szkół żydowskich, a w samym Wrocławiu 4: podstawowa, muzyczna, baletowa oraz liceum. Ochroną zdrowia zajmowały się liczne stowarzyszenia. We Wrocławiu powstał pierwszy powojenny zawodowy teatr żydowski na świecie. Już w 1946 roku grały zespoły objazdowe, a w 1949 otwarto gmach teatru przy ulicy Świdnickiej 28, odbudowany dzięki zebranym funduszom i pracy wolontariuszy. Pamiętam ten teatr jeszcze z wczesnych lat dziecięcych. Byłem małym chłopcem, przyjeżdżałem tu z rodzicami, którzy bywali na występach i na sztukach granym w tym teatrze. Był on odbudowany i remontowany za datki, na które składała się społeczność żydowska całego Dolnego Śląska. Tutaj występowała legenda teatru żydowskiego Ida Kamińska. Pierwsza aktorka z Europy Wschodniej, nominowana do Oscara w 1967 roku za rolę w czeskim filmie Sklep przy Głównej ulicy. Żydzi marzyli o swojego rodzaju etnicznej autonomii na Dolnym Śląsku. Tam, gdzie kiedyś mieszkali, w innych rejonach Polski, nie było bezpiecznie. Powrót mógł oznaczać śmierć. Tutaj czuli się pewniej, razem, obok siebie, chociaż na ziemi nieobiecanej i nie u siebie. Istniało 11 ugrupowań politycznych. Socjalistyczny bunt nawołujący do budowania nowego życia w Polsce nie był tak popularny w tym regionie jak partie sionistyczne. Niektóre zresztą również lewicowe. Powstawały ośrodki przysposobienia zawodowego na wypadek wyjazdu do Izraela. W Bolkowie, małym miasteczku, 60 km od Wrocławia, powstaje obóz szkoleniowy Hagany, po hebrajsku Samoobrona, organizacji szkolącej żołnierzy przyszłej armii izraelskiej. W Centralnym Komitecie Żydowskim w Warszawie władzę przejmują stopniowo frakcje komunistyczne. Bunt i syjoniści są z czasem eliminowani. Komitet Żydowski wysyła swojego emisariusza Grzegorza Smolara do Bolkowa. Ten przedstawia dokładny raport. Przeszkolono 10 000 żołnierzy, którzy mają być nieoficjalnie przerzuceni przez granicę do Palestyny. Centralny Komitet Żydowski i Grzegorz Smolar interweniują u prezydenta Polski Bolesława Bieruta, agenta radzieckiego w Warszawie. Proszą o zamknięcie przejść granicznych. Żydzi powinni według nich zostać w Polsce i budować socjalizm. Wiosną 1947 roku późniejszy wysoki oficer armii izraelskiej Tzvi Haramati, wtedy człowiek Hagany, urządza zasadzkę na Grzegorza Smolara na szosie z Łodzi do Warszawy.
Z pistoletem w ręku oznajmia mu, że drugi raz nie przejedzie na żadną naradę, jeśli będzie przeszkadzał w emigracji Żydów do Palestyny. Ale nielegalne przerzuty trwają jeszcze tylko przez kilka miesięcy. Smolar w 1968 roku zostaje wyrzucony z partii i przez Paryż wyjeżdża do Izraela. Podczas pogromu kieleckiego 4 lipca 1946 roku zginęły 42 osoby. Było to przełomowe wydarzenie. Marzenie o nowym, bezpiecznym życiu okazało się nierealne. Również na Dolnym Śląsku zabijano Żydów, chociaż nigdy nie doszło do pogromu. Władza otworzyła nielegalne przejście graniczne. 100 000 Żydów opuściło Polskę bez paszportów, jedynie z podręcznym bagażem. Czeska Straż Graniczna brała po $10 od osoby. Kwitów nie wypisywali. Po czeskiej stronie czekała agencja żydowska, żeby przerzucić Żydów do Palestyny, Ameryki, Kanady, Australii. Rząd czechosłowacki naciskał organizacje żydowskie w USA i żądał, by zapłaciły $1 milion za krótki, transferowy pobyt na terenie Czechosłowacji. Oddychanie tamtym powietrzem i użycie czeskiej wody kosztowało ostatecznie tylko $250 000. Za tak zwane punkty przerzutowe odpowiadał major Wojska Polskiego Michał Rudawski. Otrzymał polecenie od ówczesnego wiceministra obrony narodowej, by ułatwiać przekraczanie granicy, prowadzić dokładną statystykę, nie pozwalać na większy bagaż i wywóz kosztowności. Robić to też nocą, żeby nie drażnić Brytyjczyków niezainteresowanych jakąkolwiek emigracją żydowską do Palestyny. Major Michał Rudawski opuścił Polskę w 1968 roku i wyjechał z rodziną do Szwecji. Wyjechał też z kraju rabin Wojska Polskiego kapitan Mojżesz Halbersberg, Piłsudczyk, razem z dziećmi ze szkółki religijnej w Dzierżoniowie. Halbersberg został potem w Izraelu jednym z głównych rabinów. Działał w agencji poszukującej dzieci zaginionych w czasie wojny. Niektórzy wyjeżdżali na jednorazowych tzw. psich paszportach. W Strzegomiu, w sąsiedniej kamienicy, mieszkała rodzina Langierów. Pan Jakub z żoną Heleną. Oboje pochodzili z Kalisza. Ich syn Szymon był moim najlepszym kolegą. Miał 3 młodszych braci, Miszę, Rywusia i Henka. Pan Langier był woźnicą w żydowskim tartaku. Woził deski do stolarni, też żydowskiej, gdzie pracował mój ojciec. W ich domu na podwórku przy ulicy Dzierżyńskiego 29 była malutka komórka. Langierowie mieli tam kuskę, dawała mleko dla tych dzieci. W 1957 roku 4 chłopców i ich rodzice wyjechali do Izraela. Mieszkali w małej wiosce. Wszyscy chłopcy byli w wojsku. 2 wróciło ciężko rannych. 1 z nich został kaleką na całe życie. 3 skończyło elektronikę na Politechnice w Haifie. Oto kobiety w Strzegomiu w 1950 roku. Moja mama zawsze w ładnej sukience. Obok niej pani bokserowa, przedszkolanka, a potem pani Helena Langier, żona pana Langiera. Należałoby ją zaliczyć mimo wszystko, jak to się dzisiaj w Polsce mówi, do Żydokomuny. Siedziała przed wojną w Kaliszu za rozdawanie ulotek w sprawie równości ludzi na całym świecie. Po wojnie należała do tak zwanej prywatnej inicjatywy, bo jednak miała na podwórku kozę. Jej Żydokomuna przejawiała się również w tym, że każde dziecko, które w niedzielę przyszło do Langierów pobawić się z chłopakami, mogło dostać szklankę kakao, które wtedy było w Polsce deficytowe, a ona je jednak dostawała w oclonej wprawdzie paczce od jakichś syjonistów z Izraela.
Pod koniec lat 50. przyjechało kilka tysięcy Żydów ze Związku Radzieckiego. Większość dzieci na półkoloniach letnich we Wrocławiu w 1957 roku to dzieci repatriantów. Dla wielu był to tylko etap w dalszej podróży. Pierwszy mecz piłki nożnej kadry narodowej Izraela z Polską rozegrano we Wrocławiu. Na Stadionie Olimpijskim w 1959 roku było 30 000 widzów, w większości Żydzi. Polska wygrała wtedy 7-2. W 1968 roku mieszkało w Polsce jeszcze około 20 000 Żydów. Codzienność niczym nie różniła się od Polski. Działało jeszcze kilka klubów kultury żydowskiej, teatr w Warszawie, 3 szkoły, w których uczono jidysz. Oto wychowawcy na koloniach letnich dla dzieci z Dolnego Śląska w Gdyni. Julek Brzeziński zostanie profesorem matematyki w Göteborgu. Pan Zajdenbeutel wyjedzie do Kanady. Tania Sukienik zostanie w Świdnicy nauczycielką, a ja, Leo Kantor, wyemigruję do Szwecji. Po wojnie 6-dniowej Izraela z krajami arabskimi Polskę stopniowo zalewała fala państwowego antysemityzmu. Kulminacja nastąpiła w 1968 roku podczas tzw. wypadków marcowych. Szef partii komunistycznej Władysław Gomułka stwierdził, że Żydzi w Polsce to 5. kolumna. Aparat partyjny bił mu brawo na stojąco. Organizowano sztuczne protesty w całej Polsce. We wszystkich gazetach, radio i telewizji atakowano tzw. syjonistów. Z pracy wyrzucano nie tylko wysokich urzędników, ale też nauczycieli, lekarzy, inżynierów i zwykłych pracowników. Wielu studentów polskich i żydowskich wyrzucano z uczelni lub brano do wojska. Żydzi opuszczają Polskę na paszportach w jedną stronę. Było to 20 kilka lat po zagładzie, bez żadnej szansy na zobaczenie bliskich przez następnych 20 lat. Tyle czasu granica Polski była zamknięta dla Żydów. Księgowa spółdzielni krawieckiej Mera Kantor, moja matka, została wykluczona z zarządu Klubu Kultury Żydowskiej w Świdnicy, ponieważ jako jedyna nie podpisała protestu przeciwko Izraelowi. Z Polski Mera Kantor nigdy nie wyjechała. Pochowano ją na cmentarzu żydowskim we Wrocławiu. Zmarła mając lat 49. Była zawsze osobą nadwrażliwą. Przeżyła i wojnę w Rosji, i baraki na Uralu. Nie przeżyła tej szamotaniny w marcu 1968 roku. W lipcu już jej nie było. Nastąpiła likwidacja życia żydowskiego w Polsce. Spółdzielnie pracy, instytucje kulturalne zostają zamknięte. Wyjechała z Polski Ida Kamińska. Teatr we Wrocławiu zabrało państwo. Około 20 000 Żydów opuściło kraj, w którym ich przodkowie żyli od 900 lat. Co zostało? Gdzieniegdzie będą tablice pamiątkowe. Synagoga żydowska przy ulicy Włodkowica została odnowiona w 2010 roku.
Renesans żydowski to jest częściowo wynik ogromnego zainteresowania Polaków tą żydowską Atlantydą. Ludem, który tutaj żył pomiędzy nami i zaginął, prawda? Nie wiadomo, co się stało, byli nie ma. Czasami się odkrywa jakieś takie śmierdzące kawałki jak Jedwabny, jak 68, no i ludzie sobie muszą jakoś z tym poradzić. To jest poważny problem. A dla nas, dla polskich Żydów, wyzwaniem jest zupełnie co innego. Wyzwaniem jest przeżycie, pociągnięcie tego wszystkiego dalej. Na Uniwersytecie Wrocławskim powstało bardzo popularne studium kultury i języków żydowskich. Młodzież i pracownicy naukowi będą próbowali ratować przynajmniej pamięć o tym przepięknym, utraconym dla Żydów krajobrazie. W Strzygomiu uczniowie zespołu szkół ze swoimi nauczycielami uporządkowali cmentarzyk żydowski z 1815 roku, którym interesuje się już tylko jedna rodzina z Ameryki. Opowiedziałem wam historię ziemi i ludzi, którzy tu żyli. Nikt jej za mnie nie opowie.